Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj opowiem Wam o moich dotychczasowych doświadczeniach z Cassią i mam nadzieję dać odpowiedź na Wasze pytania, czy Cassia rozjaśnia i daje jakiś wizualny efekt na blond włosach, czy można nakładać ją na rozjaśniane chemicznie włosy, czy pokrywa siwe włosy, czy faktycznie wzmacnia nasze pasma i czy ma coś wspólnego z henną. Niektórzy nazywają Cassię neutralną lub bezbarwną henną, nie należy jednak mylić tych dwóch produktów, pochodzą bowiem z dwóch różnych roślin. Henna nadaje włosom mocno rudych lub nawet czerwonych refleksów i trwale zmienia kolor, podczas gdy Cassia nadaje włosom ciepłego, złotego połysku, a jej efekt kolorystyczny nie jest trwały i spłukuje się po zaprzestaniu używania. Obie rośliny natomiast wzmacniają włosy, nadają im objętości oraz połysku. W moim odczuciu jednak henna lepiej nawilża włosy, a jej efekt nabłyszczający i pogrubiający włosy widać już po pierwszym użyciu, podczas gdy Cassia działa trochę wolniej. O moich spostrzeżeniach i efektach działania Cassii na włosy jeszcze Wam opowiem, ale najpierw parę wskazówek, jak ją przygotować i jak nakładać na włosy. Cassię kupicie w postaci zielonkawego, drobno zmielonego proszku, który należy zmieszać z gorącą wodą. Za pierwszym razem na swoją długość włosów użyłam 100 g ziół, natomiast kolejnym razem użyłam już 50 g, co było w zupełności wystarczające. Polecam użyć wody destylowanej, zwłaszcza jeśli macie w domu twardą wodę. Minerały z wody mogą bowiem wpłynąć na Cassię i nadać włosom zielonkawy odcień. Warto więc przed nałożeniem Cassii na całe włosy wykonać próbę na pasemku, zwłaszcza jeśli włosy były farbowane chemicznie. Polecam także wykonać próbę uczuleniową. Ja taką próbę na pasemku wykonałam około tydzień przed nakładaniem, więc miałam pewność, że Cassia nie zmieni mi koloru włosów na jakiś szalony. Wodę stopniowo wlewamy do proszku i mieszamy aż do uzyskania konsystencji budyniu. Do mieszania najlepiej użyć czegoś drewnianego lub plastikowego, nie używajcie metalowych przyborów. Gotową maskę nakładamy na włosy zaraz po przygotowaniu. Polecam założyć rękawiczki, aby nie odbarwić paznokci, oraz ciemne ciuchy, a samo nakładanie wykonać w wannie lub pod prysznicem. Łatwiej jest później spłukać cały ten bałagan. Cassię nakładamy na całą długość włosów, również na skalp. Oczywiście włosy powinny być świeżo umyte, bez użycia odżywki i suche. Po nałożeniu owijam włosy folią, a następnie zakładam czapkę, aby utrzymać ciepło. Możecie użyć także ręcznika. Polecam jednak ciemny lub taki, którego Wam nie szkoda. Mieszankę trzymamy na włosach kilka godzin. Ja po około 3 godzinach zmyłam Cassię. Spotkałam się z wieloma opiniami, że zmywanie Cassii jest bardzo uciążliwe. W moim przypadku poszło całkiem szybko i bez żadnych problemów. Cassia jest na pewno łatwiej zmywalna niż henna. Należy jedynie nie dopuszczać do jej wyschnięcia na włosach. Po spłukaniu Cassii nie użyłam szamponu, gdyż działanie utrwala się jeszcze w ciągu kilku kolejnych dni. Najlepiej wstrzymać się od mycia włosów szamponem 48 godzin. Po spłukaniu Cassii używam jedynie odżywki, aby wytworzyć poślizg na włosach i łatwiej wypłukać resztki ziół. Włosy po spłukaniu Cassii nie są przetłuszczone,
ale prawdziwy połysk uzyskują po kolejnych myciach włosów szamponem. Tutaj widzicie parę ujęć przed i po Cassie. Niestety w dniu nakładania Cassie popsuła się pogoda i zaszło słońce, dlatego resztę nagrań musiałam robić w podobnych, zacienionych warunkach. Kolejne ujęcie zrobione jest po pierwszym myciu szamponem od nałożenia Cassie. Nie widać jednak znaczącej różnicy w odcieniu włosów na kamerze. A tak wygląda kolor i refleksy w słońcu. To, co mogę od siebie powiedzieć, przyglądając się codziennie swoim włosom, to delikatna zmiana odcienia na miodowy, ciepły blond. Jak widzicie na nagraniach, od skalpu są moje naturalne włosy, a końcówki są rozjaśniane. Nie używałam jednak rozjaśniacza, a w miarę delikatnych farb w kolorze jasnego blondu. Ostatni raz pasymka robiłam bodajże w marcu. Cassia nie nadaje więc zielonego odcienia włosom farbowanym. Jednak zawsze sprawdzajcie przed użyciem na małej próbce włosów. Na mojej głowie jakiś czas temu pojawiło się parę siwych włosów i Cassia nie zmieniła ich koloru. Chociaż czytałam opinię, że Cassia pokrywa siwe włosy. Niestety nie jest to prawda. Zmiana odcienia na cieplejszy narasta z każdym kolejnym myciem włosów. Włosy też z czasem stają się bardziej błyszczące. Jedyne co myślę, że widać na nagraniach, to fakt zwiększenia objętości włosów. To nagranie jest zrobione zaraz po spłukaniu Cassie po drugim jej użyciu. Największą różnicę jestem w stanie zauważyć na odrostach, które nabrały ciepłego odcienia. Złote refleksy są dużo bardziej zauważalne po drugim użyciu Cassie niż po pierwszym. Pojawiły się też delikatne pasymka na mojej grzywce, a włosy wydają się jaśniejsze. Ciężko tu na razie stwierdzić, czy Cassia rozjaśnia włosy, czy złote refleksy sprawiły, że włosy wydają się jaśniejsze. Farbowane końcówki włosów też nabrały ciepłej poświaty i te z kolei wydają się ciut ciemniejsze. Blond jest teraz słomkowy, bardzo naturalny. Przez to, że włosy mają jeden odcień, wyrównuje się granica między moimi odrostami a końcówkami. Nadal będę używać Cassie przez kolejne miesiące i dam Wam znać, jakie zmiany zaobserwowałam na swoich włosach. A czy Wy macie doświadczenie z Cassią, czy używaliście i jakie są Wasze spostrzeżenia? Dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!